Pokój dobro. Pokój i dobro. Dzisiaj odpowiemy na pytanie dotyczące znajomości szatana naszych myśli. Internauta nadesłał pytanie, czy przypadkiem nie myli się ksiądz Pawlukiewicz który mówił, że szatan nie zna naszych myśli. A chodzi o to, że kiedy szatan działa na nas poprzez zmysły, podsuwając nam rozmaite wyobrażenia, obrazy, no właściwie jak je podsyła, no to wiadomo, że my jakoś o nich będziemy myśleć. No i teraz jest to w końcu zna nasze myśli, czy nie zna nasze myśli? Myślę, że musimy od samego początku postawić pewne ważne takie założenie. Gdy mówimy o szatanie, gdy mówimy w ogóle o aniołach, gdy mówimy o tym świecie dobra i zła, poruszamy się w kręgu osób, prawda? To jest fundamentalne, podstawowe założenie. My poruszamy się w kręgu osób. Zło dzieje się tylko na płaszczyźnie osób. Pies nie popełnia niczego złego w znaczeniu moralnym. Kot tak samo, inne zwierzęta również. Tylko osoby popełniają zło, popełniają No grzech. duchy też mogą, nie? Duchy są bytami osobowymi. Aniołowie. Tak? No tak. Aha, nie cielesnymi, no. No co dogmatyk to dogmatyk, nie? To się nie pokłócisz. W każdym bądź razie i dlatego szatan, te relacje między człowiekiem a szatanem, czy innymi aniołami, one są na płaszczyźnie osobowej. Tu są relacje osobowe i tylko właściwie człowiek, powiedzmy tutaj z tych istot stworzonych, żyjących tutaj na ziemi, podlega, czy może podlegać działaniu zła, działaniu szatana. I też jest bardzo ważne rozróżnienie, tylko gdy chodzi o tą sferę znajomości i wpływu na ludzkie myśli, na znajomość tych myśli, tylko Bóg jedyny zna ludzkie myśli. Tylko On. Żadne inne stworzenie nie zna wolności, nie zna aktów, jakie ten dany człowiek podejmie. Aniołowie tego nie wiedzą, wie tylko i wyłącznie Pan Bóg. Jak to się teraz dzieje, że szatan zna lub nie zna? Mówimy, że nie zna, ale w jaki sposób może oddziaływać na nasze myślenie, jak może wpływać na nasze decyzje, czy może posługiwać się na przykład rzeczami materialnymi, czy tylko ma wpływ... No właśnie, to czy może, no bo nam się czas kończy, nie? Bo ja rozumiem, że szatan jest bardzo przebiegłym i super inteligentnym znawcą natury ludzkiej. Tak. I psychologiem genialnym. Tak. To też wiemy, że jeżeli ktoś jest doskonalszy, ma lepsze poznanie większe, no to może drugiemu radzić albo przewidywać pewne jego posunięcia. To jest podobnie jak człowiek dorosły może przewidzieć, jak w danej sytuacji zachowa się dziecko, na przykład, nie? Jest w stanie pewne sytuacje jakoś ogarnąć, albo domyślać się, że pod wpływem działania jego takiego i takiego, dziecko zareaguje tak, a nie inaczej. I cel, bo teraz jaki jest cel działania szatana? No. Celem działania szatana jest odwrócenie człowieka od Boga. To jest jego fundamentalne, żeby człowiek odszedł od Boga, żeby człowiek zgrzeszył, odwrócił się od Boga. To jest cel szatana. I szatan może się posługiwać nawet przedmiotami materialnymi, różnymi sytuacjami życiowymi, nawet katastrofami, których człowiek doświadcza, by podsuwać nawet człowiekowi różnego rodzaju myśli, czy różnego rodzaju interpretacje danych zdarzeń, podsuwając różnego rodzaju też myśli grzeszne, bazując na pożądliwości ludzkiej, by Po prostu wykluczając w tych interpretacjach rozmaitych wydarzeń, nawet katastrof, tragedii, ten pierwiastek Boży. Tak. To jest działanie szatana. Żeby człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu, bluźnierstwem, odwróceniem się od Boga, utratą wiary. To jest ja widzę takie naprawdę pokuszenie społeczne w dzisiejszych czasach, bo osobiście uważam, że to, co się teraz dzieje, to ja to nazywam takim, nie wiem, neooświeceniem, racjonalizację wszystkiego absolutnie, że próbuje się wyrzucić kontekst działania Bożego z życia społecznego. Jest to wprost takie działanie szatana na całe społeczeństwa i narody. To nie jest tylko na konkretnego człowieka, ale jest to zmasowany atak, żebyśmy przestali po Bożemu dostrzegać sprawy w naszym życiu, abyśmy wykluczyli opatrzność Bożą z naszego życia. Bo nawet jeżeli szatan może się posługiwać w pewnym sensie, prawda, tą rzeczywistością materialną czy stworzoną, to i tak nie możemy zapomnieć o tym, że całą, nazwijmy to tak bardzo obrazowo, całą rzeczywistość stworzoną w swojej ręce czy w jakiś sposób kieruje Pan Bóg. No nawet jeżeli szatan działa i nas w jakiś sposób kusi,
jest to dopuszczone przez Bożą opatrzność I przez Bożą baczność kierowane również. O właśnie. Kierowane No właśnie, również, nie? prawda? To nie jest tak, że teraz szatan nagle Panu Bogu plany krzyżuje i Pan Bóg jakby nie ma nagle Traci kontrolę nad Mhm. światem, prawda? Dokładnie. I teraz jak zobrazować to działanie szatana na nasze myśli, na nasze wyobrażenia? No bo tak jak mówiliśmy, on przedstawia nam różną interpretację rzeczywistości, żebyśmy ją interpretowali. No, jakieś obrazy, rozumiem, że może też nam podsyłać, Może nie? wyobrażenia, myśli, posługując, bazować może na naszych porządliwościach, skojarzeniach. Więc on te różne obrazy może nam podsuwać. Ale czy może wpłynąć na naszą decyzję? Ja myślę, że moglibyśmy to zobrazować takim przykładem akwizytora, który przychodzi do nas do domu i reklamuje nam towar. Przedstawia go, opowiada o nim, my się przyglądamy, my słuchamy, zastanawiamy się, rozważamy w swoim sercu, no fajny towar, można byłoby kupić, można byłoby zainwestować, ale co ja z tego będę miał, prawda? Rodzą się różnego rodzaju myśli w naszej głowie, szatan nam cały czas ten towar zachwala, a my ostatecznie podejmujemy decyzję, której szatan nie zna. No i tutaj jest właśnie podobnie, że o tyle szatan zna, możemy powiedzieć naszą myśl, o ile wie, że my jesteśmy, że nam podesłał taką konkretną pokusę, czy taki obraz, czy takie jakieś rozproszenie, ale jaka będzie nasza reakcja na to, co nam podsyła, on się może domyślać, albo może się spodziewać, natomiast nie wie, jak my osądzimy, co my myślimy, decyzja dalej należy do nas. I w tym znaczeniu nie zna naszych myśli, tak jak mówi ksiądz Pawlukiewicz. O, no to chyba tak... Wyjaśnione. No tak najogólniej, to znaczy, no tyle, więc jest to, bo trudno, jak się zastanawiałem nad tym pytaniem, trudno było mi sprecyzować, co to znaczy myśleć. Czy myśleć to jest, czy myślenie już obejmuje ten obraz, który ja mam gdzieś w wyobraźni, czy to już jest myślenie o tym, czy myślenie to jest to, że ja nagle podążam za tym obrazem, zaczynam jakby, wplatam go w moje rozważania, w moje decyzje. No bo wiemy dobrze, że człowiek podlega pokusom, a pokusa nie jest grzechem. I teraz tak, czy pokusa to już jest myślenie? No właśnie, no wydawałoby się, że jest jednak. Jest W tym sensie może znać nasze myślenie, że będzie wiedział, że my będziemy rozpatrywali tą pokusę, albo od razu będziemy I się jej ulegali. możemy poddać. Tak, ale nigdy nie będzie wiedział, czy my faktycznie jej ulegniemy, czy nie. Natomiast na podstawie znajomości nas, naszych słabości, naszych przyzwyczajeń, może się domyślać, że postąpimy tak, a nie inaczej. I dopowiem, że słyszałem właśnie od jednego z egzorcysty, że jeżeli mówimy o uzależnieniach od pewnych grzechów, na przykład w jakimś stopniu od grzechów nałogowych z poszczególnych tam sektorów, czy narkomania, czy alkoholizm, czy związane one są z seksualnością, to są konkretne demony, które uzależniają od tego konkretnego grzechu. Nie jeden od wszystkiego, tylko są specjaliści. No ale to już... Dlatego trzeba się chronić. Ochroną przed złym jest przede wszystkim też takie, jeżeli mówimy o płaszczyźnie tych osobowej, to taka osobowa komunia z Jezusem Chrystusem, modlitwa, sakramenty, Eucharystia, spowiedź, modlitwa różańcowa, teraz modlitwa do aniołów stróżów. Modlitwa do aniołów stróżów, to jest taka skuteczna ochrona I nie tylko przeciwko grzechowi, ale również przed pewnemu antybożemu myśleniu, tak. Antybożej interpretacji świata i tych sytuacji naszych życiowych. Dobrze, moi kochani, będziemy już powoli kończyć. Musiałem zobaczyć, ile nam jeszcze czasu zostało. Tak na koniec pragnę zaprosić tych wszystkich, którzy oglądają nas w Poznaniu. I okolicach. Tak, i okolicach. Na msze święte z myślą o studentach, które od 10, czyli 10 października 2010 roku będą w naszym klasztorze na Garbarach o godzinie 20:30 w każdą niedzielę. Serdecznie zapraszam. Jak ktoś chciałby się włączyć w schole, czy generalnie w posługiwanie na tej Eucharystii, to zapraszamy. 20:30, Poznań, Garbary, Plac Bernardyński, dojechać można 5, 16, 13. Albo swoją furą. No, albo swoim MPK. No, dobrze. Pytania przesyłajcie tak jak zawsze na adres bezsloganu@franciszkanie.net. Aha, i serdecznie dziękujemy Andrzejowi Lewandowiczowi za zdjęcie nasze, które nam podarował. Śliczne. Nie mamy tutaj. No, nie mamy, Pokażemy przy okazji. Tak jest, no. Pokój dobro. Pokój dobro.